wyglądam jak gówno, to taki wstęp. Zaczynamy nową podróż na Filipiny. Zastanawiam się właściwie, dlaczego się mówi na Filipiny, a nie w Filipiny. Filipiny jak w masło. Przecież kiedyś się mówiło na Ukrainę, a odkąd ich najechali, to już nie można mówić na, tylko wy. Ukrainę. Wjechali w Ukrainę jak w masło. Albo mówi się do Ukrainy, nie wiem. No dobra, ale zaczynam nową przygodę zaczynam nową przygodę w Filipinach. Bo jak wiecie albo nie wiecie, spędziłem dłuższy czas w Tajlandii, ale odcinki z Tajlandii opublikuję dopiero po Filipinach, bo chcę porównać te dwa kraje. Bo ludzie mówią, że Tajlandia to taki raj, a tak naprawdę to nie jest żaden raj, tylko piekło bardziej niż raj. No ale zobaczymy, czy Filipiny temu sprostają. Dlatego postanowiłem dzisiaj zacząć Filipiny od tego, od rajskiej wyspy. Tylko żeby się tam dostać, to najpierw muszę lecieć jednym samolotem, później drugim, a później promem. Więc trochę potrwa to. I nie wiem, spróbuję codziennie dawać jakieś filmiki, żeby to był taki daily vlog. Może wtedy będzie więcej chętnych do oglądania. Bo na razie to lipa jest, ale nie mam niestety cycków ani pięknych oczu, więc... No ale może ktoś pogląda, no nie? Wreszcie. Jeszcze mam 3 godziny do lotu, to trzeba poszukać jakiejś łazienki i nalać sobie wody, bo przecież nie będę kupował. No nie? To do zobaczenia za chwilę. A jeszcze mały update. Są tu piękne dziewczyny na każdym kroku. Nie tak jak w Tajlandii, wszystkie z jednej prasy. Tutaj są jakieś takie, nie wiem, ładniejsze. Jak będzie jakaś ładna, to spróbuję to nagrać. No widzicie, dlatego właśnie nie chcę wody kupować, bo nie będę płacił 4 zł za wodę. Jak mogę sobie nalać za darmo. A tutaj są na przykład hot dogi po 150. W przeliczeniu 1 peso to około 80 groszy. Nie. 10, kurwa, 10? 100 peso to jest 8 zł, o, jakoś tak. One są takie niziutkie i takie mają piękne włosy. Co my tu mamy? Patrzcie, jakie ciasteczka. To znam. Zobaczmy jeszcze jeden sklep. Jak tu jestem. O, to jadłem wczoraj czy przedwczoraj. W Tajlandii kosztowało 70 czyli jakieś 9 zł, a tu no to w sumie podobno. Nie widzę cen. O, te dobre czekolady są. O ile? 15 zł chyba, albo 17 nawet. Coś do picia. Co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze jest. O, może tutaj mamy takie przekąski. Pringlesy takie jakieś dziwne.
cheddar. Tylko nie zjadłem takich jeszcze. Zawsze kupuję te, ale te dobre mogą być. Po ile? 270, kurwa. 20 zł za chipsy. A jakaś cola? Nie ma. Tylko jakieś te dziwne rzeczy. Bez cen. Dobra, idziemy. To są jakieś takie dania. Ramen. Ale tu jest ludzi. No tutaj. Ale masakra, chyba trzeba iść stąd. W ogóle gorąco na tym lotnisku. Właśnie tu, Biesiada. O, tu jest ładna dziewczyna. No nic. Idziemy dalej. Rzucamy jeszcze. To jest coś. Przed chwilą było pusto, a teraz się nazbierało ludzi. Mały update. Czekam jeszcze na samolot, ale usiadłem sobie w takim fajnym miejscu, że mam telewizor, w którym leci ten koszykówka, a tutaj mam kontakt, widać? I sobie ładuję mój sprzęt. Chce mi się spać, ale się trochę boję o moje fanty. Uśpimy może chwilę w samolocie, bo to tylko taki krótki, godzinny lot. Nie wiem co będzie. Widzę, że zabrakło trochę materiału, bo nie nagrałem co się działo później. Widocznie byłem w za dużym szoku. Ok, więc tak. Jak widzieliście, poszedłem tam w to miejsce takie ciche z telewizorem. I tam miałem jeszcze ponad 2 godziny czasu. Właściwie 3 godziny. Tylko że zapomniałem, że w Filipinach, na Filipinach jest godzina do przodu. Czyli zamiast 12 jest na przykład 1. I o godzinie, w której miałem lot, poszedłem do bramki, z której jest lot. I koleś mi mówi: gdzie pan był? Samolot już poleciał. Trochę byłem w szoku. Bo nie wiedziałem co robić. No i tak pogadaliśmy i mówi mi, żebym poszedł, spróbował do counter, czyli do bramki, do biura tej Air Asia, spróbować przebukować bilet. No ale jak wiadomo, tanie linie to one nie zwracają pieniędzy ani nie przebukowują biletów za darmo. Więc już wiedziałem, że stracę pieniądze. No trudno. Musiałem wyjść całkiem stamtąd i pójść do tego biura, czyli w praktyce do tego miejsca, gdzie się nadaje bagaż. Oni tam mają swoje counter i tam możesz kupić bilet. No i przyszedłem tam do tego kolesia, co akurat tam był, i mówię mu, że A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jak tam prawie drzemałem w tej poczekalni, to wydawało mi się, że wołano moje nazwisko. Tylko że oni mają swój akcent i tak strasznie to było niewyraźne, że pomyślałem, że to na bank nie ja. Poza tym zegarek nie zgadzał się z czasem odlotu. Ale to byłem ja. Także wołali mnie na lotnisku, chyba drugi raz w życiu. Na kilkaset, bo nie wiem ile tych lotów już było. No dobra. Ale wracając do tej sytuacji, to gadam z kolesiem tam gdzie się nadaje te bagaże i mówię mu, że mam taki czas w telefonie, że przegapiłem lot.
No i on tam stukał i mówi mi, że jest lot dopiero za... Nie, bo popatrzył i mówi, że następny lot jest pełny i może mi dać na jeszcze następny, tak? Który był o godzinie 12. Czyli znowu miałem następne ponad 3 godziny czasu. I jak tak gadaliśmy, to inny koleś z tej firmy przyniósł mi moją walizkę. A ja zawsze się zastanawiałem, co się dzieje, jak na przykład, bo bagaż nadałem wcześniej, tak? Ale jak się nie pojawisz na przykład w samolocie, co się wtedy dzieje? Czy ten samolot leci do miejsca docelowego i tam czeka na ciebie? Czy później wróci na przykład innym samolotem? No ale się okazało, że ten bagaż nie leci. Czyli jeżeli ktoś nie przychodzi na lot, to cały samolot musi czekać, aż oni te wszystkie bagaże znowu wywalą z tego samolotu, znajdą ten bagaż, który należy do osób, których nie ma i dopiero muszą znowu te bagaże załadować od nowa. To może stąd się biorą te spóźnienia. Także przepraszam wszystkich, którzy lecieli tym lotem, ale nie było to zamierzone. Ok, wracając do tematu. Koleś wyliczył mi tam nowy bilet i musiałem zabulić 4000 peso. W tym był bagaż, czyli taniej niż kupowałem wcześniej na ten lot. Bo jak kupowałem wcześniej na ten lot, to kosztowało to 3000, ale batów z bagażem, czyli jakieś 350 zł, a 4000 peso to będzie ile? Jakieś 320 zł. No. Więc moja podróż, moja przygoda z Filipinami zaczęła się od wydatków. Tak jak zawsze wszędzie próbuję oszczędzać, to dzięki temu, że mi się zachciało spać, nie wiem, może byłem nieprzytomny, no i mogłem zmienić czas w telefonie, chociaż zawsze się sam zmieniał. Dzięki zagapieniu wszystkie oszczędności poszły się, dobra. Co dalej? Jeszcze jedna przygoda. Jak już kupiłem ten bilet, kupuję ten bilet u niego i on mi mówi, żebym mu dał paszport. No ja szukam tam, gdzie zawsze mam paszport. się okazuje, że paszportu nie ma. To jest niesamowite uczucie wtedy, jak wiesz, że paszport zgubiłeś i masz przed oczami takie myśli, w głowie masz takie myśli, kurwa, co teraz? Czy ja muszę iść do ambasady, czy w ogóle mi wydadzą nowy paszport od razu? Co zrobić, nie? Nigdzie nie możesz iść, bo wszędzie tutaj chcą paszport w hotelu czy gdziekolwiek. No i mówię mu, że nie mam paszportu i co teraz, nie? Nawet biletu nie kupię na samolot. I mówię mu, że byłem na bramce 117, niech tam dzwoni i się pyta, czy może tam zostawiłem. No on tam dzwonił do tego kolesia, z którym gadałem i mówi mi, że spróbują znaleźć, czy jakoś tak, nie? Nie za bardzo skumałem, co on gadał. Byłem w takim szoku wtedy. I tak 5 minut później chyba ktoś do niego zadzwonił, no tak. On odebrał telefon i się okazało, że mój paszport się znalazł. Następne cudowne uczucie, kiedy schodzi z ciebie ten cały stres, że jesteś uratowany. Ale to i tak jeszcze nie koniec przygód. Więc tak, kupiłem ten bilet i musiałem ponownie przejść przez security. Ale idę na security, no i oni mnie nie wpuszczą bez paszportu. Muszę mieć paszport, żeby wiedzieli, że to ja, że ten właściciel biletu to ja. I ona mi mówi tam na tym security, żebym poszukał w telefonie, czy mam jakieś zdjęcie paszportu. Więc dobrze jest mieć zdjęcie paszportu. I najlepiej jest zrobić sobie na świeżo, bo ja mam niby zdjęcie paszportu, ale mam też jakiś miliard innych zdjęć. I znajdź to teraz. Na szczęście miałem też swój normalny dowód osobisty, także pokazałem im i mnie przepuścili. No i mój paszport był na tej bramce 117. Ja tak myślę i to prawdopodobnie tak się stało, że jak ja mu dawałem ten bilet, to dałem mu też paszport.
a on tam miał pełno szpargałów na tym biurku i ten paszport po prostu położył gdzieś, a mi później oddał tylko sam bilet. Myślę, że to tak było. No więc to jest ta przygoda, którą musiałem dograć. I teraz zapraszam do dalszej części filmu. Cześć. To wygląda tak, że chodzicie tam. Musicie przyjść do takiej budki niebieskiej. Się kupuje bilet do centrum. A później nagram, co tam w centrum dalej, bo jeszcze są takie taksówki. Białe i żółte. I one będą Was nagabywać od samego początku. No ale zobaczymy, gdzie zajadę. A bilet kosztuje 50 peso. Jestem w hotelu. Zobaczcie, jaki ma zajebisty pokój. Chodzimy. Dalszą część podróży i jak bardzo tragiczny to był hotel pokażę Wam w następnym odcinku. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału i oglądania dalej. Mam nadzieję, że spotkamy się jutro. Do zobaczenia. Cześć!